Byliście kiedyś w Kalifornii? No właśnie, ja też nie, ale znam kogoś, kto był, a nawet nadal w niej jest. Dzień dobry. Volkswagen California Tour, Beach Tour dokładnie, T61 to pełna nazwa tego samochodu i to jest ostatnia prawdziwa Kalifornia. Ostatnia prawdziwa, bo ta najnowsza jest już zbudowana na zupełnie innym samochodzie, tak naprawdę na Volkswagenie Golfie, ponieważ to jest płyta podłogowa Golfa, odpowiednio wydłużona, odpowiednio poszerzona. Takiego multivana tylko w normalnej wersji nowego multivana testowaliśmy, tu możecie sobie kliknąć. I dlatego to już nie jest prawdziwa Kalifornia, bo jest po prostu mniejsza, ciaśniejsza, mniej praktyczna, a tak na dobrą sprawę na tym samochodzie kariera prawdziwej Kalifornii się zakończyła. Mieliśmy Kalifornię, jak się nazywa wybrzeże po angielsku, ty wiesz? Beach. Nie, o, A nie, jednak nie wiesz. To nie. California Coast się nazywała, Coast. to była taka wyprawówka. Mieliśmy Kalifornię Beach Camper i to był taki camper 4-osobowy w środku, ale miał na przykład pełnowymiarową kuchenkę, miał parę takich dodatków, które czyniły go rzeczywiście kamperem, gdzie mogłeś jechać w dzicz i w tej dziczy mieć wodę, gaz, gotować, chwilę się tam zatrzymać. Natomiast tym autem już się na dłużej, tam gdzie nie masz dostępu do wody, nie zatrzymasz. A czemu? No nie, no bo to jest wersja bardziej ucywilizowana, którą jakby jedziesz gdzieś w trasę i chcesz się po prostu przespać, jeżeli nie masz miejsca noclegowego. To jest taki samochód, który przede wszystkim mieści 5 do 7 nawet osób. W tym momencie mamy układ tutaj 2 i 3, ponieważ właściciel wymontował sobie 2 fotele, stąd takie kapitańskie i zostawił tylko tylną kanapę, bo ma 3 dzieci, więc tam siedzą 2 osoby dorosłe, tu siedzi 3 dzieci. Nie ma niestety żadnego przyłącza do wody i to trzeba powiedzieć otwarcie, natomiast są 2 łóżka, ponieważ możemy sobie tutaj rozłożyć tę tylną kanapę, przesunąć do przodu, całkowicie położyć oparcie, wyjąć zagłówki, tam z tyłu jest materac i zaraz spróbujemy to zrobić. Więc możesz sobie nią przewieźć od tych 5 do 7 nawet osób, co jest niemożliwe w odmianie Coast, California Coast, ani w odmianie California Beach Camper. Pokombinowali z tymi nazwami, no ale tak naprawdę stworzyli samochód dla innych grup, można tak powiedzieć. Ale zanim zaczniemy to wszystko rozkładać, to jeszcze chciałbym, żebyś ty chwilę poopowiadał o tym, co to jest za egzemplarz, bo to jest końcówka produkcji i w zasadzie właściciel go kupił w momencie, kiedy już nie był produkowany i wziął go z placu jako jeden z ostatnich egzemplarzy nowego. Przejechał nim 20 000 kilometrów w ciągu 2 lat. A co sobie tutaj wziął pod maską? A tu wziął sobie pod maską wersję wersję 2-litrową diesla o pojemności o mocy 150 koni ze skrzynią DSG 7-biegową, ale mamy to także napęd na 4 koła. Czyli 4Motion. Tak, i uważam, że to jest chyba jeden z najlepszych wyborów, jeżeli chodzi o możliwości, bo mamy jeszcze wersję 2-litrową diesla 204 konie, ale mamy też jeszcze TSI. Także no TSI do tego nie, ale szczerze mówiąc, to nie uważasz, że 150 koni na taki gabaryt i taki samochód to trochę mało? Czemu nie 204? A jakie są różnice właśnie, jeżeli chodzi o eksploatację pomiędzy jednym a drugim silnikiem? Co, jeżeli chodzi o eksploatację, to jeżeli mówimy tutaj o zwykłą eksploatację, czyli filtry, oleje, jakieś takie rzeczy, nie ma żadnej. Natomiast mówimy o dłuższej eksploatacji, jeżeli by faktycznie nam tutaj jakaś turbina strzeliła, no to tu mamy jedną, a tam mamy 2. Tam jest cały jakby zespół turbin, 2, tak? Taki z tyłu ale jakbyś miał, ale wiadomo, stawiamy na to, że one się nam, powiedzmy, eksploatujemy samochód prawidłowo, nic się nam nie dzieje, no to ja bym nie widzę tu jakichś większych kosztów eksploatacyjnych między tym 200-konnym. No to czyli dobrze mówię, lepiej wziąć 204 konie. Wiesz co, nie, bo jest cenowo droższy. Więc ja myślę, ja bym zrobił inny sposób. Ale jestem szybciej na miejscu wtedy, a jak jestem szybciej na miejscu, to oszczędzam czas, a jak oszczędzam czas, to oszczędzam pieniądze. Na autostradzie masz dopuszczalną, wiesz jaką prędkość, więc i tak szybciej nie pojedziesz. Czy masz 150 Ja nie pojadę, potrzymaj mi piwo. Słuchaj, zawsze po okresie gwarancyjnym możesz zrobić w nim soft, podwyższyć tą moc i auto tak, że będzie elastyczniejsze. A ile można wyciągnąć z tego 150-konnego tak bezpiecznie? Myślę, że to 180 koni to wiesz co, tak zazwyczaj robią te 30, 25, 28, 30, dobrze. Różnie, ale to inne pytanie jeszcze mam. Koni. Tutaj Volkswagen zaleca wymianę oleju co, uwaga, 40 000 kilometrów albo co 2 lata. No ale nie opowiadaj mi też, że zaraz co 8 000 trzeba wymieniać albo co 10. Nie.
Ja bym wrócił cały czas tak jak do auta osobowego, bo tu jeżeli chodzi o Volkswagena T6 i o Craftera, Volkswagen sobie to wziął jako samochody użytkowe tak zwane i wydłużył im te interwały na 40 000 km bądź 2 lata. Absolutnie nie. Co 15 000 i uwierzcie mi naprawdę, te samochody będą jeździć i ja mam się odwdzięczać bezawaryjną jazdą, eksploatacją. Nie róbcie tego co 40 000, naprawdę. Dobrze, co 15, ale załóżmy, 15. że ja te 15 jeżdżę tylko tym samochodem 5000 rocznie, czyli 15 będę miał po 3 latach. To co 3 lata wymieniać co, olej? co roku wymieniamy olej, bądź co Co 15 roku? co Przecież on 15 nawet 000. Volkswagen mówi co 2 lata. Łukasz, generalnie tak, masz fajny samochód. Ile cię ten olej kosztuje? Tak szczerze. Ale ja jestem duszą z Poznania, a ciałem z Krakowa. Skąpy, tak? No, coś Posłuchaj, takiego. filtr oleju kosztuje około 30 zł. No, Ja mówię o zamienniku. to jest 5 litrów diesla. Tu wchodzi około 8 litrów oleju, no to liczmy po 200 zł za bańkę. W hurcie, gdybyście sobie gdzieś tam na internecie kupili, no to powiedzmy Weź ten paluszki. serwis Was kosztuje 500 zł. No raz w roku. Dobrze. Napęd Proszę for motion cię. daje nie, tutaj... nie bądź tym, wiesz. Napęd for motion, coś tutaj trzeba robić, coś trzeba kombinować. Tak, i słuchajcie, to jest kolejna rzecz, bo serwis mówi oczywiście nie mówi o wymianach oleju w Dyfrach? Haldexie, ale Wam pokażę zdjęcie, jak Piotrek wklei gdzieś tu, Wam wklei zdjęcie, jak wygląda sitko wyjętej pompy Haldexu po 30-40 tysiącach kilometrów. Kiedy przyjeżdżają do mnie klienci i Już po 30, już 40? po 30, bo oni sami chcą po prostu wymienić ten olej w Haldexie. I tak często trzeba to robić? Wiecie to tak, bo tam bardzo dużo opiłków, syfów się zbiera. Na tym zdjęciu zobaczycie, jak to wygląda. I tak, ja bym to zrobił, dlatego że to później skutkuje A tym, to że jest ta jaki pompa koszt? się może uszkodzić. Pamiętasz, w odcinku mieliśmy S3? To około 1500 zł, jeżeli dobrze pamiętam, ta pompa kosztuje. No ale to A jest wymiana oleju? początek, to jest początek, a jak potem coś się dalej stanie, to możemy cały defer wymienić, nie? Koszt wymiany oleju to, jak dobrze pamiętam, olej w serwisie kosztuje około 200 par złotych, 2 korki spustowe, myślę, że w 400 zł, jakbyśmy gdzieś tam w A warsztacie... wymiana 7 godzin po 1000 zł robocza Właśnie godzina. widzisz, wymiana to jest chwila moment, bo tam wchodzi tego oleju do Haldexa, zależy od generacji, ale od pół litra tam do 800 ml, czyli wymiana to jest dosłownie chwila, tak? Dobrze. Zawieszenie, mój drogi, i hamulce to nie powinny być drogie elementy eksploatacyjne, biorąc pod uwagę fakt, że no, Kalifornia nie różni się tak naprawdę ani od Multivana, ani od Transportera, ani od Caravellki, jeżeli chodzi o użyte elementy do wykonania zawieszenia i układu kierowniczego i hamulców. Tak, no i ja tutaj, jeżeli miałbym serwisować taki samochód, no to pewnie nie robiłbym tego w ASO, no bo ceny w ASO, jeżeli chodzi o takie elementy układu No hamulcowego nie, czy mówimy o zawieszenia, aftermarketowych tak, no to zamiennikach słuchaj, dobrej jakości. klocki dobrej jakości, które bardzo często są na pierwszy montaż do takiego auta, no to jest około 400 zł za parę klocków i myślę, że gdzieś od tam 500 zł, o 400 zł myślę, że można za jedną tarczę. Mówimy tu o przodzie, tak? Okay. Także to nie są jakieś duże koszty, nie? To ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o takie czynności eksploatacyjne i koszty tego. DSG, bo tutaj też niektórzy mówią, nie, to panie, to wieczna skrzynia, to nie trzeba oleju wymieniać. Wymieniać czy nie wymieniać? Jeżeli wymieniać, to co ile? Jeżeli co ile, to ile to kosztuje? Oczywiście, że wymieniać. To skrzynia jest jakby serwisowa, czyli to tak jak niektórzy mówią, że mają DSG i oni nigdy oleju nie wymieniali. Brońcie Panie Boże. Volkswagen tutaj w tej skrzyni wydłużył interwał na 80 000. Ale co 15 lepiej. Co 60, czyli tak jak w poprzednich wersjach DSG sześciobiegowych, czyli mówimy to już tu jest o dłuższa DQ zabawa, chyba i 250 droższa. DQ 500, wymieniać olej. Olej jest droższy niż do tych starszych skrzyń DSG, bo tutaj litr oleju, jak dobrze pamiętam, w serwisie kosztuje około 190 zł. Wchodzi tutaj 6 litrów na wymianę i filterek kosztuje około Kurwa, 160 to 1200 zł, to 140 1500 same części eksploatacyjne. Ale lepiej to zrobić. No, Lepiej a zrobić. robocizna? Jeżeli chodzi o robocizna, to jest około 1,5–2 godziny. A Natomiast można taki musimy- olej kupić nie w serwisie, tylko kupić gdzieś w niezależnym źródle i będzie taniej? Możemy kupić. Ale jeżeli chodzi Czy o my olej... nie? Nie, my możemy, a i wy też możecie. Natomiast ja uważam, że jeżeli chodzi o oleje do skrzyń, do napędów, do dyfrów, zawsze kupuję oryginalne produkty danej marki, tak? Czyli te, które producent zaleca. Wiesz, to Dobrze. nie są, Łukasz, to nie są naprawdę duże koszty. A No 1200 co 60 000, czy tam 1500 plus robisz robocizna, średnio to 10, już jest ale już robisz to koszt. średnio no. 10 000 rocznie, to co 6 lat. Dobrze, mój drogi, ja włączam teraz stoper, a włączam go po to, żebyśmy sobie zobaczyli, jak my szybko ten dom jesteśmy w stanie we dwóch rozstawić. Bo jak przyjeżdżasz na pole kempingowe, to nie chcesz się za przeproszeniem dolić 3 godziny, zanim postawisz, nadmuchasz, zanim zrobisz, tylko chcesz sprawnie
załatwić sprawę w 5 minut, żeby już sobie usiąść z piwkiem i Znaczy, jakby nie było, odpoczywać. zawsze jak przyjeżdżasz na kemping, to najpierw trzeba rozstawić dom, bo jak się to potem go nie postawisz. Ty rozkładasz łóżko, a ja rozkładam... Gadżetów do tego jest nieskończona ilość. Właśnie, co ja rozkładam? Znowu z przedłużaczem, gdzieś idę w agrest, w krzoki. Bardzo praktyczny pojemnik w klapie bagażnika. Jakieś grzechotki, do jakiejś wody, jakieś węże. Potem masz taką markizę. To muszę chyba przymknąć, czy nie? No muszę troszkę przymknąć, wiesz, weź. Na pełnym wietrze takim kikiem musisz wcelować w otwór wielkości 50-groszówki. To się otwiera z prędkością 7 cm na 6 lat. O, dobrze. Jest. I drugie teraz też. I już chata ma daszek. Teraz proszę. Zamknął drzwi. Tutaj też jest bardzo sprytnie ukryte 2 siedziska. Takie nie za wielkie, nie są to leżaki. Pomyśleli, rzeczywiście pomyśleli. Zresztą, jeżeli się nie mylę, to akurat dla Volkswagena te zabudowy kamperowe robi Westfalia, czyli firma, która specjalizuje się w tego typu rozwiązaniach. A, wiem chyba, gdzie jest stoliczek. Nie wyciągniemy go teraz. Co? O kurna, nie przemyśleliśmy tego. Jak nie wyciągniemy? Zobaczcie. No, rozłożyłeś łóżko? Tak. Stoliczek i też zobaczcie, jak fajnie jest zrobiony, fajnie jest zaprojektowany. Tutaj jak to ładnie się zaczepiło, to nie ma prawa nic się złożyć. Żeby złożyć, musicie nacisnąć i wtedy też zobaczcie. Cyk. I wszystkie 4 tak ładnie się tutaj chowają nam. I nie ma niebezpieczeństwa, że coś się złoży albo że coś będzie latało, jak będziemy jechali. A tu jeszcze, kurde, jakiś haczyk, żeby... Patrzcie. Ale fajne. Ten stolik można też w środku zainstalować, to potem wam pokażę. Na 2 metry to się nadaje i to nawet jest dosyć szeroko tutaj. Dzieciory to tutaj sztuk 3 albo i 4 zmieścisz, tylko w poprzek muszą spać. Dobre. Odpiąć to zabezpieczenie. I zobaczcie. Powiem ci pomysł. Co? Wyświetlana. Rób. Mamy bardzo sprytne roletki, ponieważ ta roletka, zobaczcie, jest ukryta tutaj w podsufitce, więc nic nam nie wystaje. One jak się schowają, to proszę bardzo, nic kompletnie nie widać, bardzo dobrze zaciemniają wnętrze. Wszystkie lampki, które są LED, to są LEDowe. Mamy 1, 2, 3 nawiewy, ale oprócz tego tutaj mamy panel klimatyzacji. Co? Daj spokój, rozłożyć ten dach tutaj. Strasznie ciężko chodzą te zatrzaski i o tym samym mi mówił właściciel, że strasznie ciężko się go rozkłada. No ale ciężko, bo jak masz porządnie ten zatrzask zatrzaśnięty, to dach ci nie świszczy i nie przecieka. Tak. Tak? A więc no coś za coś, mój drogi. Ale już to zrobiłeś, No, tak? No. No to teraz, ja robię tak, łóżeczko pojechało w górę i teraz mamy na tyle dużo przestrzeni, że to jedno z niewielu aut, w którym bąk się mieści, jeżeli chodzi o przestrzeń nad głową i to na stojąco. Stoi. Przychodzi mi... A skąd wiesz? I to jest fajne, że tak, tutaj mamy rozpinane okieneczka i wtedy mamy siateczkę wentylacyjną. Wentylacja jest też tutaj, ale tu już gorąco się zrobiło na górze. Tam jest pełnowymiarowy, wygodny materac. Łóżko zresztą jest takie, ma takie plastikowe sprężyny jakby, więc jest bardzo wygodne. Tamto na górze. No i tam też 2 dorosłe osoby śpią sobie spokojnie. I powiem Ci, z moich doświadczeń wynika, że jeżeli chodzi o wygodę spania w tym samochodzie, czyli w Kalifornii normalnej, to jest tutaj lepiej niż w Grand Kalifornii. Bo w Grand Kalifornii to dolne łóżko masz z tyłu całego samochodu i ono jest w poprzek. I jest niesamowicie krótkie. Ja nie mogłem w niej w poprzek w ogóle spać, więc jeżeli jesteście wysocy, to wierzcie mi, że tam standardowa Kalifornia do spania, mówię o samym spaniu, nadaje się znacznie lepiej niż ta Grand Kalifornia. Nawet te drzwi mają taką roletę, tylko akurat w ramię tych drzwi i tylko ona do tego momentu się zasuwa, ale jednocześnie, zobaczcie, możecie mieć otwarte te drzwi, tutaj trochę intymności Wam zapewnia, a powietrze wpada od dołu, więc jeszcze dodatkowo możecie się chłodzić. Z przodu fajną pokazuję. Z przodu też są, tylko mam akurat kamery zamontowane, jedną i drugą i ich tego. Ale też No są. one więcej światła, jeszcze tak naprawdę do nich jeszcze trzeba te słoneczka obniżyć, żeby Tak, bo tutaj ograniczyć trochę- ilość światła, jakie trochę tego wpada do wpada. środka. No i nie każda Kalifornia ma to. A to jest bardzo fajny element, bo to jest panel sterowania. I ten panel, po pierwsze, pokazuje Wam parę praktycznych informacji, takich jak choćby poziom naładowania akumulatora i na ile godzin Wam starczy przy tym, jak w tym momencie funkcjonuje auto. Czyli włączylibyśmy ogrzewanie, bo byłby chłodny wieczór i od razu zaktualizuje się ta dana na tym akumulatorze, na ile godzin tego ogrzewania nam wystarczy. Pokazuje nawet to, jak wypoziomowany jest. Musiał przekręcić troszkę kluczyk, poproszę.
O, jak samochód jest wypoziomowany. No pokazuje, że teraz lepiej w tej pozycji nie rozkładać się ze spaniem, bo mamy za duży spadek i w dodatku jest pochylony. Oczywiście tu powinniśmy mieć 0,0 i tu 0,0 dla optymalnych warunków. Więc można sobie dzięki temu znaleźć odpowiednią pozycję samochodu na polu kempingowym. No i tu mamy jeszcze właśnie możliwość podładowania samochodu i parę innych rzeczy, na przykład tryb kempingowy, ale on odpowiada tylko za światełka, czyli możemy sobie tak zapalić światła, że jak otworzymy samochód, to będą nam się świeciły tu w środku, albo zewnętrzne światło i tak dalej, i tak dalej. Parę tych trybów jest. Tutaj jest ten panel, ponieważ jest ogrzewanie postojowe, webasto, a także klimatyzacja. Natomiast w momencie, kiedy jesteście na polu kempingowym z przyłączem, to możecie sobie skorzystać z prądu z zewnętrznego źródła, podpinacie tutaj bailando, może chodzić klima, może chodzić grzanie, mogą chodzić wszystkie światełka, może grać audio, a wy sobie tylko korzystacie z życia. O, i proszę, jest nawet roletka przeciwsłoneczna na tylnej szybie, żebyście mogli sobie dobrze spać. I teraz uwaga, bo tym to mi naprawdę zaimponowali. Zobaczcie. Cyk. Czyli macie tutaj nawet kucheneczkę małą, bo małą, ale gazową i jakby przyszło Wam szybciutko coś ugotować, to możecie to zrobić. Tu jest taki blat roboczy, no ale nie macie znowu gdzie umyć. Ale jak jesteście nad jeziorkiem, to tam se obmyjecie i pachę, i naczynia, i noże, i szklaneczki, a jak się to se nawet w tym jeziorze wymoczycie. Tu jest butla gazowa, to jest hermetycznie zamknięte podobno. A wiesz, że nie są już razem? Kto nie są razem? Butla z gazem. Butla z gazem. No taki Nie żart. są razem. Ale jest gniazdo 230 V, jest gniazdo zapalniczki, tam jest jeszcze jedno gniazdo 230 V. Wszędzie są poukrywane takie gniazda USB, bo powiedz nawet jeszcze o tamtym tutaj gnieździe. zobaczcie w fotelu. O jakim O gnieździe? tamtym gnieździe 220. 230 V, a Tak. to gniazdo To jest zapalniczki. gniazdo, bo generalnie ten samochód ma przetwornicę. Przetwornicę I tu ma, przy tak. kierowcy, chodź Piotek, tu No i- jest gniazdo. I tam No to macie nie cały drugie. czas. Ale tu nie mamy. Wiesz o tym? Tak, tam jest non-stop, jak chcesz Tak. podpiąć na przykład na noc sobie do ładowania jakieś rzeczy, a Telefon tutaj czy coś. chyba tylko po włączeniu zapłonu. Nie. A kiedy? Tu mamy tylko wtedy Jak podłączymy stamtąd, sobie tak, zewnętrznie. To tak. jest taki bypass jakby, ale nie mamy tutaj zasilania cały czas. A pokaż mi jeszcze proszę Cię nasz stolik. Daj, bo połamiesz. ale nowe Ja już tu byłem, ja już to Odwrotnie. widziałem. Odwrotnie. Ty nie wiesz co ja chcę zrobić. Wiem, co ty chcesz zrobić. Patrzcie. To mówię, że odwrotnie. To składacie. To składacie. Dawaj to. Suko. To robicie tak. I zdaje mnie się, że to wtedy się robi tak. Tak. I macie stoliczek. Jak te fotele są odwrócone, a tutaj siedzą dzieciaki, to po tym, co ugotowaliście przed chwilą na kuchence, możecie to sobie wspólnie spożyć. To ja jeszcze sprawdzę, czy to jest wygodnie. Opa. Dobrze. No i tak jak wiecie, Łukasz ma 1,95 m. Ja mam 1,80 m, jestem trochę niższy. I ja mam tutaj bardzo wygodnie. A to, co mówił o tych plastikowych sprężynach, to zobaczcie to. Fajne, takie plastikowo-gumowane sprężynki i faktycznie ten materac jest wygodny. No to wiemy już, mój drogi, że na takie okazjonalne wypady, no ja nie wyobrażam sobie jechać tym samochodem, tak jak powiedziałem, z dziećmi i 2 tygodnie gdzieś mieszkać, ale gdzieś weekend, albo pojedziesz gdzieś, nie wiem, na jakieś wyścigi na przykład, a wiesz, jak zazwyczaj jak jedziesz na jakieś tego typu spotkania, zloty, to jest problem z bazą hotelową, ze spaniem, a chciałbyś zostać na noc, żeby rano wyjść sobie od razu na tor i pooglądać, fajne rozwiązanie, nie? Bardzo fajne. Bardzo fajne. Fajne jest też to, że on z zewnątrz nie wygląda jak kamper. A to ma takie plusy, że w wielu miejscach w Europie, jak wiesz, nie można nocować na przykład na dziko w kamperach. Widzą kampera, od razu podjeżdżają, koniec. A tutaj, jak nie robią rozłożysz tego łóżka, tylko śpisz sobie tutaj na dole, no to tylko roletki w górę i w ogóle przecież ty zaparkowałeś tylko samochodem, a nie, że To na kamper. chwilę. Jaki? Tylko na Tylko na chwilę, chwilę. dokładnie. Ale Na ogólnie chwilę, na zobacz. krótką 8-godzinną dżemkę. 8-godzinną, na relaks. Zobacz, Jedziesz autostrady masz tańsze, nie? Jak samochodem osobowym, Tak. a nie kamperem A nie od razu kamperem. wyższe ceny. Poza tym, no zobacz, no jakość tego, no to jest po prostu normalny, pełnowartościowy samochód. Owszem, za przeproszeniem, 2 w nim nie postawisz, chyba że postawisz, ale potem jest dużo sprzątania. Ale powiem Ci tak, bo jako, że wiem, że nie jeździłeś na takie rzeczy, kempingi w Europie i nawet w Polsce są naprawdę już dosyć dobrze wyposażone, Tak, to schludne, ładne i wcale nie kosztują nie wiadomo jakich pieniędzy. Średnio kemping w Europie to jest od 10 do 15 euro
za samochód z namiotem, no tu nie masz namiotu, więc za sam samochód. No ale masz już Toalety sanitariaty, są, tak, masz już toalety, jakąś jakby knajpę, żeby nie ma coś żadnego zjeść. problemu, nie? Generalnie tylko w tym śpisz. Tak. Co dla dzieci może być pewnego rodzaju atrakcją nawet. Kolejny plus tego samochodu uważam jest taki, że na autostradzie, czy w ogóle na drogach jedziesz tym samochodem normalną prędkością. I Tak. mówię tutaj o prędkości rzędu autostradowych 140, ekspresówka 120. Nie masz tu ograniczeń. Nie masz ograniczeń, a jadąc normalnym kamperem, no to wiesz co się dzieje. No więcej nie No pojedziesz, wiesz, spalanie jest... 120 mijasz tira, tak. albo najczęściej jeszcze tir mija ciebie, jak jedziesz wolniej. Bo jedziesz I masz 90, wrażenie, no że razem z tą dyktą pofruniesz do następnego województwa. Tak. No a co to skutkuje wszystko? Spalanie. To jeszcze zobaczymy, bo będziemy przecież jechali po ekspresówce. O stary, na tej drodze z normalnego kampera, jakbyśmy pojechali szybciej, to wszystkie talerze do wymiany. Wszystkie gary by powypadały. A to, no owszem, Ale sztywniutki jest, nie? no jest sztywniutki, ale zawsze, wiesz z czego zawsze słynęł multivany, T6, T5 bardzo wcześniej dobrego też. zawieszenia. Z zajebistego i prowadzenia. Tak. Tam masz drążek kierowniczy taki, więc ten samochód prowadzi się jak Wahacze osobówka. też takie. Wahacze takie. I co też trzeba przyznać, że rzadko się wymienia. Mówię tutaj rzadko, mówię, bo o dużych przebiegach. Że około tam 200 000 coś się zaczyna dziać. Łączniki, drążka stabilizatora, no wiadomo jakie mamy drogi, mogą częściej polecieć. Ale tutaj w tych T6 względem T5 poprawili, bo mniej tych samochodów przyjeżdża na taką usterkę. Tu często padały górne mocowania kolumny MacPhersona z przodu i sprężyny potrafiły pękać. W tych już T6 i T6.1, czyli tych Poliftowych, tak. no już coraz mniej tego zjeżdża i coraz mniej tych samochodów przyjeżdża na taką usterkę, nie? Czyli już coś tam poprawili. Ale to też nie wiadomo są jakie koszty drogie, więc tu bym się tego nie przejmował. Generalnie ten samochód w eksploatacji jest bardzo tani. Warto też, jeżeli jeszcze chodzi o te wszystkie kempingowe rzeczy, to warto szukać takich egzemplarzy, które mają dodatkowy pokładowy akumulator, który pozwoli Ci zasilać choćby klimatyzację na przykład w upalny dzień. Ogrzewanie mamy Webasto, ono zużywa, mówiłeś, tam około 100 Około 100 ml. ml na godzinę pracy, Tak. ale myślę, że to przy takich dużych obrotach jest naprawdę wydajna. No i przy takich chłodnych dniach, kiedy sobie śpimy na górze, Tak. naprawdę jest taka fajna temperatura. Nie? Ale fajne jest też to, że jak podepniemy go do zewnętrznego źródła prądu, to z niego możemy właśnie zasilać sobie i klimatyzację, i ogrzewanie, a jednocześnie będzie nam się doładowywał ten akumulator odpowiedzialny za Tak zwany pokładowy. tak można zwany, to... tak, ten nazwać, odpowiedzialny nie? za uruchamianie wszystkich tych elektrycznych rzeczy, jak jesteśmy na kempingu. Więc naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Jakiś inspektor gadżet tutaj siedział i się świetnie bawił, projektując to wszystko w tak praktyczny sposób. No mówię, myślę, że nie skomałbym, jak tu by się okazało, że panowie z Simply Clever tutaj ze Skodzianki coś tam Palca swojego umaczali? palca umaczali, nie? Gdzieś tu był palec, grzebalec Skodziarzy. Bo konstrukcja bardzo przemyślana. Zauważyj, że ma cup holdery, takie, w których Ci się nic nie Tutaj. wyleje? Nie? Nie ma. O tych To jest mówisz? jeszcze, tak, tu masz jeszcze jeden. Ja mam tutaj, ale zobacz, tam masz w desce i to jest taki, że no ciężko, żeby Że on coś nie tam trzyma. się- No i Tak. fotele, które mają No to- podłokietniki po prawej i lewej stronie, uwielbiam to. I tutaj jeszcze można sobie pokrętłem regulować, czyli obniżyć w tym wypadku. Albo na przykład to, o tak, wysoko sobie umieścić. Zobacz jak wysoko prawie, jakie strzela w niebo. O Ale stary, bardzo o ja wygodne tak lubię. rozwiązanie, nie? Jest idealnie, no. Jakbym miał martwicę ręki. Tak siedzę. Dużo tylko plastiku, nie? Tu wszędzie to jest twarde. Nie ma Wiesz tutaj co, tak, ale- grama miękkiego Tak, materiału. ale zobacz, że on ładnie wykonany. Te tutaj wstawki aluminiowe, przyjemne w dotyku, nie są jakieś takie, wiesz, ordynarne. Ale wiesz, jak- czasem mogłoby to być gdzieś tam miękkie momentami. No tutaj to, co mam tu, wiesz, No to akurat- pod szybie też często trzymasz tu rękę. No kawałek tutaj mogłoby mieć miękkiego materiału, żeby ten łokieć Ci przyjemniej leżał. Skądinąd ja uwielbiam rękę trzymać, jak jadę takim samochodem w ten sposób tutaj. Tutaj tak wysoko. O tak, no. No, może bardzo. nawet wygodniej niż to No. na tym podłokietniczku, może masz rację. To takie, wiesz, nonszalanckie Dużo zdeczka. schowków, nie? Zobacz, tu. O. W cholerę. Takie dwie największe przypadłości tego silnika w T6 to zawór egieru
cała chłodnica razem z zaworem. Dosyć częste przypadki się zdarzają i ten zawór jest do wymiany. Koszt w serwisie to jest około 2,800 tego zaworu i jak ostatnim razem wymieniałem w podobnym samochodzie, mówię tutaj o T6, przy około 140 000 kilometrów nie było zamienników. Także nie wiem jak teraz, bo nie patrzyłem. No to zawór był tylko i wyłącznie w oryginale. Częsty przypadek po prostu wciąga płyn chłodzący. Chłodnica pęka i podbiera płyn chłodzący. To jedna z najczęstszych takich usterek, które tutaj się pojawiają w tych silnikach. A druga to jest tutaj tak zwana świeca żarowa z czujnikiem ciśnienia. Na trzecim cylindrze zazwyczaj jest montowana. I też często potrafi strzelić taka świeca, nie? Ale go ciśniesz, daj Nie, mu! ja jadę powoli, ja jadę na swoje wakacjony. Mi się nie spieszy. Na wakacjach to trzeba być, a nie na nie jechać. A to mi się podoba. No dawaj go do 120. No i niestety przez Was no. musiałem je skrócić. W normalnym kamperze to, kochany, byśmy byli tak normalnym między kamperze- 40 a 50 byśmy mieli. Ale jedź 120, no. No jadę. No nie jedziesz. W normalnym kamperze to ja bym kierownicy już nie utrzymał przy tej 120. No powiem Ci, mordo, niektóre normalne osobowe samochody mają dokładnie taki poziom głośności tutaj, w okolicach 70. Zobacz, cicho. ...69-70 decybeli. To jest 67 miał Lexus, jak dobrze pamiętam. No ale 2 decybele to jest wzrost praktycznie No tak, dwukrotności, ale jedna rzecz to jest taki pomiar obiektywny przy pomocy urządzenia, a drugi to jest subiektywny, no bo dźwięki mają różne częstotliwości i możesz mieć cicho, ale częstotliwość tych dźwięków będzie dla Tak. Ciebie męcząca, No ale tu, biorąc pod uwagę, że tu jest łóżko, tu jest markiza, że samochód jest wielki, to jestem w szoku. Naprawdę w szoku, jest zarąbiście. Szok. Widzę, że zrobił ten samochód o Tobie wrażenie. Tak, Bo byłeś bardzo rozwiązaniami. sceptyczny, co? No nie chciałem w ogóle tego samochodu u siebie na podjeździe. Mówię całkiem szczerze. Ale to dlatego, że mnie to nie jara w ogóle. Ja 2 razy to przeżyłem w swoim życiu, czy tam może 3, 2 razy po weekendzie, raz przez 10 dni i dziękuję bardzo, never ever. 2 razy, pierwszy i ostatni. Może dlatego, że ze swoimi dziećmi, wiesz. Nie no, żartuję, te weekendy były fajne, przyjemne, tam wyskoczyć właśnie na weekend, okej. Mnie zraził trochę wyjazd Grand Kalifornią, czyli większą Kalifornią, na 10 dni, która niestety teoretycznie jest już bardziej bliżej jej do prawdziwego kampera, Tak. ale okazała się ciasna w środku, mało praktyczna, no i nią już nie wjedziesz do garażu podziemnego, to już nie jest samochód, który jest... Więc To jest bus. Wielki bus dostawczy, tamto no. auto w ogóle mnie nie urzekło, jeżeli chodzi o takie możliwości kamperowania w stosunku do tego, co daje Ci na drodze. Okej, na drodze jest też fajna, bo świetnie się prowadzi i jest szybka. No ale tak na dobrą sprawę to nie jest samochód do jazdy na co dzień. A to? Ja sobie wyobrażam, że tym, panie kochany, można spokojnie na co dzień jeździć do pracy, odwozić dzieci, szczególnie jak się ma ich więcej niż dwoje czy troje. to robi właściciel. I normalnie użytkować tego auta jako daily, bo się do tego nadaje. Za zużycie paliwa 120 na godzinę, 119 średnia, 6,7 litra. No błagam Cię. 1000 km na jednym baku. A z drugiej strony właśnie chcesz dzieciakom zapewnić trochę rozrywki, albo Ty sobie wyskoczyć na rybę, bo lubisz głuszę, lubisz ciszę, lubisz się całkowicie odizolować do świata, albo nawet podjechać na namiot. Super sprawa. No według mnie, znaczy ja A lubię... jeszcze lodóweczkę można podłączyć przecież Tak, sobie w mamy bagażniku, nie? Jest tutaj taka możliwość. lodóweczka przenośna, bo w samym samochodzie jej nie ma, ale na przykład już w Kalifornii tej Beach Camper jest, bo jest cała zabudowa taka mała kuchenna, tam mamy również mały zlewozmywak, mamy zbiornik z wodą, na zewnątrz jest prysznic, którym można opłukać siebie albo coś innego. No mówię, no coś za coś. Nie można mieć wszystkiego. No tak, ale tam też cena, wiesz, zabija trochę te... Tu masz fajną sypialnię i grunt, że możesz tę sypialnię mieć ciepłą zimą albo Chłodną latem. chłodną latem, bo jest webasto, bo jest klimatyzacja. A na co dzień możesz wozić małą drużynę piłkarską Tak, na zajęcia, nie? są stoliczki, są krzesełka, wszystko fajnie wpasowane i zobacz, biorąc pod uwagę to, ile on ma gratów, jechaliśmy przez te płyty, to tutaj nic nie hałasowało. Nie.
Bo to widziałeś, jak Oczywiście, ładnie no, zamocowane wszystko. tak. Na zatrzaskach, na wygłuszeniach, gdzie jest styropian, gdzie powinien być styropian, tam jest styropian, gdzie gumowe podkładki to są gumowe podkładki i naprawdę zdaje to egzamin. No dobra, dawaj. Możemy ruszać, bo chyba i nie dojdziemy, co? Launch control. Czekaj, bo na puch. Nie, poczekaj. O, nie ma Co luncha. ty mu robisz? No nie ma, no pewnie, że nie ma, no to jest Volkswagen, Kalifornia, T61. O, 50, chłopie. O, 70. O, 80. O, to daleko Czekaj, będziemy stanę, zawracali. tylko do schowka. Już, oj, o jest, dobra. No miałeś rację, że I drogę hamowania nie chcę mu tutaj... O. No, ile jest? 14,43. Dziękuję. Proszę. I nie powtarzajmy tego już, dobra? To już powiem Ci, zdążyłbym się rozpiąć, pójść tam do tyłu, rozłożyć kuchenkę, zrobić Taki nam miałem kawę, plan. przyszedłbym tutaj z kawą i tym byś miał... No nie, 204 konie to jest takie... Subiektywnie do tych 50-60 na godzinę sprawnie i fajnie, nie? No ale w dzisiejszych czasach... Słycha się, no ale trochę Znaczy słabo, inaczej też. no. Jakbyśmy mieli normalnego kampera, to byśmy to musieli kalendarzem mierzyć. Taka jest prawda. Tutaj przynajmniej stoper daje radę. No, lubię takie auta. Lubię tę pozycję. Taka chilloutowa. No, tak wcale nie musisz zapierdzielać. O właśnie, rąsia tutaj. Świetna widoczność w tych wielkich lusterkach. I powiem Ci, pomimo tego, że mamy ten bagażnik rowerowy, typowy dla tego typu samochodów i dla Kalifornii, to dobrze przez niego widać nawet do tyłu, bo są między tymi rynienkami na koła roweru jest przestrzeń i naprawdę Dziurwy są. jest ok, tak, nie ogranicza on. Wygodnie jakoś. się za kierownicą siedzi, bardzo Zajebiście wygodnie bym wygodnie. powiedział. Natomiast w dłuższej trasie, jak tak będziesz siedział, to już nie będzie to takie super wygodne. Zastanawiałem się, czy będziesz miał miejsce nad głową, bo ja jestem zdziepko niższy od Ciebie, ale wiesz, tylko fotel może jest... No nie, właśnie, ale... właśnie powiem Ci, że jego nie da się niestety wyregulować wysokości tego fotela, nie? To pokrętło No to jest... powiem Ci, że nad głową masz Do sporo lędźwi, miejsca. do lędźwi jest to pokrętło jest do pochylania oparcia, a do przesuwania masz tu wajchę i to wszystko. Przydałaby się jeszcze regulacja wysokości. Natomiast powiem Ci, że no, męczy się ten silnik przy niskich obrotach, nie? I to jest czuć. Ta skrzynia, zobacz, ma 1000 teraz, Ale 1200 Łukasz, obrotów. Przypominamy cały czas, no są niskie obroty na skrzyni, bo emisja spalin, EGR. No, ale nie męczy się silnik wtedy? No męczy się, no. No właśnie, on Męczy powinien się. tak już, nawet jak zredukujesz ten bieg o 1, tak, i już będziesz miał te powyżej tych, To już mu trochę tyle. lepiej, nie? No to i słyszę, że on pracuje, a tak to wiesz, on na tym najwyższym biegu, jak ma te 1200-1300 obrotów, to jakbyś ty pchał pod górę taczkę wyładowaną gruzem, no też byś się męczył. No tak. Ależ on się dobrze Wieku. prowadzi, jak na kurde no. I to jest właśnie zasadnicza zaleta Kalifornii i jej przewaga nad tradycyjnymi kamperami. Tradycyjny normalny przy samochód. stówie już się męczy, tradycyjny przy stówie już hałasuje, huczy. Musisz kontry Świszczy. takie zakładać, bo jak masz boczny wiatr. A tutaj nadal Jak skręca, kierowca Liaza. nadal się napędza, no po prostu samochód osobowy, Tak, zwykły którym- normalny samochód. w którym trochę wyżej siedzisz. No, znacznie wyżej. O, trochę wyżej. Podsumowując, bo to już jest ten moment. Jeżeli ktoś szuka takiego uniwersalnego samochodu, na co dzień chce nim jeździć, wozić dużo osób, do 7 nawet, i jednocześnie raz na jakiś czas wyskoczyć sobie, bo to lubi, czy to na weekend z dzieciakami, czy z kumplami, czy pod namiocik, czy pojechać nawet w świat. I tak jak powiedziałeś, jak jesteś na kempingach i masz całe zaplecze sanitarne, a jednocześnie knajpę, a tutaj tylko śpisz, i śpisz albo w chłodku, bo chodzisz klima, albo w ciepełku, bo włączasz sobie Webasto. Bardzo fajna sprawa. Bardzo. Doceniam przede wszystkim czy to zewnętrzną firmę, czy to inżynierów Volkswagena, czy tych gadżeciarzy, którzy tak fajnie to zaprojektowali, że wszystko ma swoje miejsce.
i krzesełka, i stoliczek, i że ten stoliczek może być na zewnątrz, i może być umocowany w środku, że ta I kuchenka się... markiza, i rolety, markiza, i i dwa to. pełnowymiarowe łóżka, które naprawdę Tak. są wygodne. I jednocześnie składasz to wszystko albo rozkładasz w 5 do 10 minut. Czyli zaczyna padać, a ty 5 minut jesteś spakowany, możesz jechać dalej. Tu skryteczki, tu schoweczki, tu gniazda USB, tutaj gniazda zapalniczki, tu pełnowartościowe gniazda 230V, tu sterowanie, tu oświetlenie. Zajebisty pod tym względem. Chciałbym z większym silnikiem oczywiście, gdybym chciał go mieć, to chciałbym go mieć z większym silnikiem, ale nie chcę go mieć, bo jest mi niepotrzebny. Natomiast wiem, że jest grupa na tego typu Miłośników. samochody i jak to wezmę pod uwagę, czyli postawię się w charakterze członka takiej grupy, 10 na 10. No ja bym to samo dam 10 na 10, bo ja lubię taką formę. Jak sam wiesz, ja jeżdżę na kempingi i lubię taką formę, więc mi ten samochód naprawdę pasuje w 100%. I ja wiem, dla kogo to jest auto. Dla To jest mnie. auto dla mojego starego. Przysięgam, dla mojego ojca. On bierze kumpli i oni jadą na rowery i oni muszą mieć przynajmniej 4 rowery ze sobą i oni lubią spać w samochodzie i oni lubią sobie ugotować na łonie natury. Oni się w rzece kąpią, w jeziorze piorą gacie. To jest dla niego No samochód. to jak ma wolne 300 000 złotych, to może stać się No, bo właścicielem one takiego trzymają samochodu. cenę. I Niestety. to chciałem teraz powiedzieć. 250 to jest minimum za samochód z dużym przebiegiem, a jeżeli chcecie kupić coś świeższego, to takie egzemplarze, które mają po 40 000, kosztują 350, a Tak. te ceny zostały wywindowane niestety, przez to stało się z Nową Kalifornią, czyli tą opartą na Na golfie. w zasadzie na Golfie, na nowym multivanie. Nie ta przestrzeń, nie te Obiektywnie mówiąc, rozwiązania. jest po prostu brzydki ten nowy samochód. I mały. dodatkowo i mały. Najgorsze mały. to, że jest mały, to, że brzydki to jest jedno. Najgorzej, że jest po prostu mały, dlatego na tamtego od razu dostajecie 20% rabatu po wejściu do salonu i może się okazać, że nawet będzie tańszy niż taka używka z przebiegiem 30-40 tysięcy. Ale ja śmiało idę w taki samochód. Smutne. Ja też. W ogóle 5 minut bym się nie zastanawiał.